Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszam na film o planowanej północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Do nagrania materiału przymierzałem się od kilku lat, ale dopiero teraz znalazłem czas, żeby się tym zająć. Film będzie nietypowy. W materiale wypowiadać się będzie wiele osób, z którymi udało mi się porozmawiać. Ogromne podziękowania dla każdej z nich za to, że z chęcią chciała się ze mną spotkać i udzielić mi wywiadu. W materiale będą się wypowiadać starosta poznański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, doktor Politechniki Poznańskiej, posłowie na Sejm, a także burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, przez które droga ma prowadzić. Z racji, że materiał jest bardzo długi, to został podzielony na dwie części. Planowana trasa ma się rozpoczynać na węźle Poznań Północ, następnie ma zostać poprowadzona przez gminę Suchy Las, północne rejony Poznania, gminy Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn i Kleszczewo. Na trasie planowane są węzły Poznań Północ na połączeniu S11 z planowaną obwodnicą, Suchy Las, Biedrusko lub Poznań Radojewo, Miękowo w gminie Czerwonak na połączeniu z drogą wojewódzką 196, Mielno również w gminie Czerwonak, Kobylinica w gminie Swarzędz na połączeniu z drogą wojewódzką 194. Od węzła Kobylinica trasa ma trzy alternatywy. Najbliżej Poznania przez węzeł Paczkowo na połączeniu z DK92 do węzła Kleszczewo na połączeniu z S5. Wariant drugi to ten do węzła Skałowo na wschód od Kostrzyna na drodze DK92. A wariant numer 3, najbardziej oddalony od Poznania, prowadzi od węzła Kobylnica przez węzeł Jagodno do węzła Iwno na połączeniu z S5. Trasa ma mieć około 37 km długości, a jej szacowany koszt to około 1,5 do 2,5 miliarda złotych. W roku 2001 w powiecie poznańskim mieszkało około 250 tysięcy osób, a obecnie mieszka w nim prawie 500 000 osób. W roku 2001 nie było chętnych do budowy trasy, więc starostwo powiatowe podjęło się przygotowań do uzyskania decyzji środowiskowej. W 2005 roku trasa została wprowadzona do planów zagospodarowania województwa wielkopolskiego. W roku 2017 złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Rozstrzygnięcie zapadło 5 lat później. Negatywne, gdyż zarzucono m.in. nieaktualne mapy oraz niewłaściwą prognozę ruchu. Następnie odwołano się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W 2025 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dała 800 dni na uzupełnienie dokumentacji. Drogowcy będą musieli przygotować nowe opracowania dotyczące m.in. prognozy ruchu oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Odpowiedzialny za inwestycję powiat poznański nie ma pieniędzy na budowę drogi i oczywiście nie będzie miał. Projekt całkowicie wykracza poza możliwości finansowe powiatu, a nawet miasta i województwa. Jedyną szansą jest wpisanie poznańskiej obwodnicy do Krajowego Programu Budowy Dróg, analogicznie jak w przypadku Warszawy, Krakowa, Łodzi czy Szczecina. Żadne z tych miast nie wybudowały swoich obwodnic siłami samorządów. Nawet wojewódzka drogowa trasa średnicowa na Śląsku, przecinająca miasta na prawach powiatu, powstała dzięki wsparciu państwa. Jan Grabkowski, starosta poznański. Marek Bereżewski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Panowie, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o planowanej północno-wschodniej obwodnicy Poznania. Miasta takie jak Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław i ostatnia informacja Szczecin mają lub będą miały w niedalekiej przyszłości obwodnicy dookoła miasta. W Poznaniu jest zachodnia obwodnica S11, południowa A2, wschodnia S5, która nie jest do końca wschodnią obwodnicą, ale możemy tak nazwać. Żeby to wszystko spiąć wokoło, brakuje północno-wschodniej obwodnicy Poznania, o której mówi się od lat. Proszę powiedzieć o tej inwestycji. Pomysł samej obwodnicy północno-wschodniej, bo ja ją tak nazywam, zrodził się w 2001 roku. Takie olbrzymie spotkanie wtedy zrobiłem w naszej sali sesyjnej. Byli wszyscy wielcy ówczesnego świata, łącznie z panią minister Rubacką, bo to te czasy, wojewodą i wszystkimi posłami i senatorami. Ja wtedy byłem wicestarostą, nadzorowałem zresztą Zarząd Dróg Powiatowych. I ten pomysł tak sobie do dzisiaj funkcjonuje. Oczywiście ja wtedy myślałem o drodze
jednojezdniowej, klasy wojewódzkiej, no bo to były takie czasy, jeszcze nie było takiego olbrzymiego ruchu na naszych drogach. Dzisiaj patrzę na to, co się dzieje i widzę, że no, ten pomysł był zupełnie przyszłościowy, bo zatyka nam się absolutnie odcinek miejski A2, który już jest trzypasmowy w każdą stronę. S11 po stronie zachodniej jest taki duży ruch, że też powoli będziemy myśleli, że się zatka. S5 też dochodzi do właściwego i ta droga, to obejście północno-wschodnie w znakomity sposób, które dzisiaj już jest proponowane przez naszych specjalistów z Zarządu Dróg Powiatowych jako dwujezdniowa, jako droga ekspresowa, w znakomity sposób by odciążyła ten ruch z północy na południe i na wschód, bo po prostu by te samochody, które idą z północy, nie przejeżdżały przez odcinek S11 i odcinek autostrady A2. Obwodnica północno-wschodnia zaczyna swój bieg na węźle w Złotnikach, a kończy na węźle, którym nazwaliśmy Kleszczewo. W znakomity sposób uruchamiałaby tereny gospodarcze i mieszkaniowe po stronie wschodniej powiatu poznańskiego, ale przede wszystkim ukierunkowałaby ruch i udrożniła wiele miejsc, które są w powiecie zatkane. Nie czarujmy się, no, jest coraz więcej samochodów, doskonale rozwijamy się gospodarczo i dla mnie zatkanie w pewnym momencie procedury, bo myślę, że o tych specjalistycznych tematach powie pan dyrektor, ale straciliśmy co najmniej 5 lat na samym ocenianiu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, bo jak 5 lat trzymali nasze dokumenty z różnymi wariantami przebiegu tej drogi, no to potem napisali, że są nieaktualne materiały. No to jak mogą być aktualne materiały po trzymaniu przez 5 lat dokumentów, tak? No, odwołaliśmy się od tego i generalny przywrócił nam terminy, tylko że teraz oni chcieli, żebyśmy w 60 dni poprawili to wszystko, co tworzyliśmy latami. No więc 800 dni na to, żeby to poprawić i pan dyrektor pewno się za chwilę wypowie, co robią, żeby wrócić do tematu. Ale jak znam życie, to tak. W tym czasie, od 2001 roku, powstała cała masa domów i w Puszczy Zielonce, w otoczeniu i tak dalej. Mamy olbrzymie ilości ludzi, którzy wyjechali z miasta i chcą mieć spokój, ale nie patrzą dalej niż czubek własnego nosa, bo mój interes jest najważniejszy, tak? A ja patrzę na to całościowo, bo jestem tak zwanym państwowcem. Państwo jest jedno. To, że jesteśmy tu, to nie oznacza, że tylko to moje jest najważniejsze. Musimy patrzeć szerzej. Ale my nie jesteśmy sami w stanie zbudować tej drogi, bo ta droga dzisiaj, tam jest 1,5 miliarda najmarniej koszty, a nasz budżet dzisiaj jako powiatu to jest około miliarda. Więc powinna to realizować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I namawiamy ich do tego. Usiłuję przekonać, żeby to jednak się stało. No ale musimy najpierw przejść znowu administracyjne przeszkody. No ale kiedyś powiedziałem, że jestem cierpliwy i cierpliwość jest najważniejsza w administracji. Jeśli chodzi o obwodnicę, to po zmianie administracji kraju od 1999 roku Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego, który jest u marszałka województwa, zaznaczyło ten przebieg drogi jako tak zwany pierścień bliskiego zasięgu dla Poznania. Generalnie oddalony około 20 km od centrum miasta. Do tego pierścienia też oczywiście zaliczyli wykonaną już obwodnicę zachodnią, autostradę i S5 w kierunku Gniezna. Czyli to by stanowiło taki pierścień bliskiego zasięgu. Natomiast jeśli chodzi o tu starostę, Zarząd Dróg Powiatowych, to prace na temat północno-wschodniej obwodnicy zostały zlecone pod koniec 2015 roku. Bazowały one na ruchu z 2015 roku. Wiemy, że co 5 lat odbywają się nowe pomiary, powiedzmy, ruchu. No teraz już są wyniki z 2025. Zawsze przy takich drogach robi się prognozę ruchu. Jeśli chodzi o prognozę ruchu, to być może, że ona nie była doszacowana, bo trudno było zakładać, że część ruchu z dróg krajowych przejdzie na tą drogę, jak to była nowa droga. Natomiast w tej chwili, jakbyśmy przyjęli wersję, że to powinna być docelowo droga krajowa, to ta prognoza na pewno będzie o wiele wyższa.
I jeśli chodzi o tą koncepcję, to zostały wyznaczone 3 takie warianty. Początek jest wspólny tutaj na węźle Poznań Północ na S11 w Złotkowie. Tu nie mogło być inaczej z uwagi na to, że jesteśmy z jednej strony na południe ograniczeni miastem Poznaniem i gminą Suchy Las, zabudową gminy Suchy Las, a z drugiej strony mamy tutaj poligon, który trudno jest powiedzmy przeciąć, tym bardziej, że to nie jest poligon tylko i wyłącznie Wojska Polskiego, ale w tej chwili już również poligonem natowskim. W sam poligon oczywiście wchodzimy, ale na taką odległość do 100 metrów od granicy i na to jest zgoda strony wojskowej. Oni są też zainteresowani tym, żebyśmy to budowali, ponieważ mieli dojazd. damy im oddech komunikowania się między wszystkimi obiektami wojskowymi. Jeśli chodzi o wschodnią stronę, to zostały zaproponowane 3 węzły albo dojść do węzła Kleszczewo, Koszczyń lub Iwno. Oczywiście na tym etapie w 2015 roku nie mogliśmy zlecić przy tej koncepcji projektowej przebudowy tych węzłów, bo te węzły by musiały ulec rozbudowie przy włączeniu takiej obwodnicy. Natomiast nie mogliśmy tego zrobić z uwagi na to, że i S11 i S5 oddano do ruchu w 2012 roku. No i była trwałość projektu na te węzły ze środków unijnych. To wiadomo, że nie można przerabiać i nikt by takiej rozbudowy nie uzgodnił. Także one dochodzą do węzłów, ale same projekty rozbudowy tych węzłów nie zostały w tym temacie zaproponowane. Natomiast celem tutaj starosty Zarządu Dróg Powiatowych było przede wszystkim rezerwacja terenu jako przebieg trasy, żeby tych terenów nie zabudować z zabudową mieszkaniową czy gospodarczą. No i moim zdaniem to się dosyć udało. Są takie przebiegi, że praktycznie nie ma wyburzeń budynków żadnych, takich jak to najczęściej przy takich inwestycjach dużych się zdarza. Obecnie jest, najciaśniej jest oczywiście tutaj w gminie Kleszczewo w okolicy Gowarzewa, bo tamta zabudowa mocno postępuje i już jest tak całkowicie na styk. Natomiast w innych miejscach nie jest jeszcze powiedzmy tak źle. Natomiast decyzję środowiskową, wniosek, zlecenie koniec 2015, wniosek został złożony w lutym 2017 po całorocznej takiej inwentaryzacji przyrodniczej, po spotkaniach takich informacyjnych ze społeczeństwem w różnych powiedzmy gminach. Nie odbyły się takie spotkania tylko w mieście Poznaniu, ponieważ ówczesny wiceprezydent miasta zabronił takich powiedzmy spotkań. Mimo że były już wyznaczone miejsca z miejscowymi osiedlami, to niestety, ale na to się powiedzmy nie zgodził. Jak wszystkie gminy tutaj widać dookoła po stronie zachodniej, wschodniej, południowej mocno się rozwijają właśnie przez te drogi szybkiego ruchu i węzły, powstają centra logistyczne i tak dalej. I dobrze, bo te tiry nie jeżdżą po Poznaniu, już zresztą tirów w Poznaniu to rzadko widać, chyba że jakaś tam dostawa jest do jakiegoś tam większego sklepu i tak dalej. Natomiast takie gminy, szczególnie jak Czerwonak czy Murowana Gościna, są niestety ale wykluczone z takiego szybkiego dostępu do dróg szybkiego ruchu. Dalej Czerwonak, Murowana Gościna jest kwestia mostu na Walcie. Najbliższy most jest most Lecha w Poznaniu, trzeba jechać do miasta. Most w Biedrusku to jest 56 rok produkcji i tam obniżona znośność. Ten most już nie da się wykorzystać do takich powiedzmy celów, czyli tak i tak na północy by musiał być nowy most, a przy obwodnicy taki most jest planowany powiedzmy przez Wartę. Same procedowanie decyzji trwało około 5 lat. Dostaliśmy decyzję odmowną, odwołaliśmy się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Rozpatrzenie tego wniosku trwało 3 lata i efekt jest taki, że cofnięto do ponownego rozpatrzenia. Ale cofnięcie do ponownego rozpatrzenia to te materiały, wszystkie mapy, podkłady, całoroczną inwentaryzację przyrodniczą, prognozę ruchu, wszystko trzeba powiedzmy zrobić na nowo. Natomiast jeśli chodzi o te potrzeby,
to chciałbym powiedzieć, że autostrada 2 w Poznaniu to nie jest tylko autostrada, ale to jest jednocześnie S5 i przebieg S11, czyli 3 drogi szybkiego ruchu w jednym. W tej chwili już przepustowość jest pomału na wyczerpaniu, bo według najnowszych pomiarów na autostradzie tutaj w środku już jest 88 000. Takie trzeci pas ruchu wytrzymuje tam do 100 000, no później to już jest jeden wielki korek. Zresztą te korki już widzimy przeważnie w piątek po południu, jak wszyscy z zachodniej granicy wracają do kraju, to ten kierunek jest już korek, powiedzmy, czasami kilka kilometrów. Dodatkowo na drodze S11 tutaj z Kurnika, zwłaszcza ten pierwszy odcinek do Koninka, to ruch jest 58 000. Przy 2 pasach ruchu, no to tak do 60 to jest maksimum, Teraz odcinek tutaj zachodniej obwodnicy od autostrady do Bukowskiej, czy tam dalej, nawet do Tarnowa, już jest 48 000. Czyli też niedługo trzeci pas ruchu jest potrzebny. I wracamy znowu do tego, że trzeba myśleć wcześniej. Ja mówię wszystkim moim kolegom, koleżankom, samorządowcom, myślcie nie na dzisiaj, na jutro, na pojutrze, tylko na wiele, wiele lat do przodu, bo to daje takie myślenie o rozwoju, prawda? Nie wiem, skąd mi się wtedy wzięło, ćwierć wieku temu, że jednak by się przydało, że będziemy się rozwijać. To państwo się będzie rozwijało. Cierpliwość ćwierć wieku, to i tak jest dobra cierpliwość, prawda? Powiedzmy sobie szczerze, pan dyrektor skończy swoją robotę, ja skończę kiedyś. Nie wiem, czy będą tacy jak my w przyszłości, którzy będą chcieli się bardzo angażować w takie rozwiązania, ale ze szkodą dla społeczności tutejszej i nie tylko tutejszej. Dla wszystkich, którzy podróżują, którzy muszą się przemieszczać z północy na południe, ze wschodu na zachód i znajdą się nagle tu w węźle, który będzie zatkane. A to miejsce się rozwija. Przecież chcę przypomnieć, że na mapie rozwoju jesteśmy względem gospodarczym na pierwszym miejscu w państwie, przed Warszawą i Krakowem i różnymi innymi, pod względem gospodarczym, inwestycji gospodarczych, względem mieszkaniowym, drugim, trzecim. My wydajemy, mamy dokumentów takich jak pozwolenie na budowę czy zgłoszenie rocznie około 7-8 tysięcy ja. To jest przykład rozwoju tego powiatu. Ale jak się tyle wydaje, to wszyscy mają samochody. A do tego centra logistyczne wystarczy się przejechać przez Koninko, rejon Kurnika, Tarnowo Podgórne, Komorniki, Swarzędz, Koszczyn w tej chwili, tak? Przecież te gminy z samych działalności gospodarczej mają niektóre po 100 milionów złotych przychodów do budżetu. Powiat nie ma grosza z podatku od nieruchomości. Dlatego zawsze stoimy na stanowisku oto takim, że my, jeżeli jest inwestycja drogowa, to żeby zrobić więcej, to robimy wspólnie. Jeżeli pozyskujemy środki zewnętrzne, to tą część, którą musimy dofinansować z własnych, dzielimy na pół. Natomiast ta inwestycja, o której mówimy i do której tu się spotkaliśmy, jest inwestycją ponad. Tu musi wyłożyć państwo przez swoją instytucję, jaką jest Generalna Dyrekcja. Bardzo mi miło, Patryk Kosicki pełni obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Poznaniu. Chciałbym się spytać, czy według Pana taka trasa jest potrzebna? Docelowo ta trasa na pewno jest potrzebna, bo już widzimy, że ta rama, która oplata Poznań od zachodu, południa, i tak jak Pan zauważył, od wschodu, chociaż wschodnia obwodnica nie jest typowo obwodnicą miejską, bo jest dosyć oddalona, ale ta rama będzie miała zawsze pewne niedobory, pewne deficyty. Z tym związane, że ten główny ruch właśnie będzie się kierował na S11 i na A2 i tu się skupiał i ewentualnie na S5. Ominięcie od północy, dosyć sprawne ominięcie Poznania od północy byłoby jak najbardziej celowe z uwagi na to, że istotny ruch z S5 i z A2 od wschodu mógłby skierować się bezpośrednio w kierunku Piły, po północnej stronie miasta. Dodatkowo na pewno taka rama dodatkowa, zamknięcie tej ramy, tego ringu, odciążyłoby dzisiejszą drogę 92, ulicę Lechicką umownie nazywając, i mogłoby rzeczywiście wyciągnąć ten ruch tranzytowy dzisiaj z drogi miejskiej, która jest zarządzana przez prezydenta miasta Poznania. Także jak najbardziej docelowo jest to niezbędne.
No, na dzisiaj nie jest to ujęte w żadnym rządowym programie, ani też nie jest ujęte w rozporządzeniu ministra infrastruktury o przebiegach dróg krajowych i dlatego tutaj jakby też moje działania się na tym nie skupiają. Dzisiaj powiem w ten sposób, wspieram, kibicuję starostwu, żeby uzyskało decyzję środowiskową, bo to jest kluczowy dokument i tutaj rozwiązanie tych problemów, które się na tym etapie pojawią, to będzie gro pracy, która musi być wykonana, to nikt tego nie uniknie, a decyzja środowiskowa dzisiaj już, którą można przez wiele lat utrzymywać w mocy, to powinna spowodować, że już docelowy inwestor się znajdzie i będzie można tą drogę przynajmniej w układzie dwujezdniowym wybudować. Tu nie ma dla mnie dzisiaj, bo trudno mi ocenić ten ruch, bo nie mam takich analiz, ale układ dwujezdniowy musi zaistnieć. Czy to będzie droga klasy GP czy S, to już jest rzecz wtórna. Natomiast tutaj będzie o tym na pewno decydowała też ilość węzłów i skomunikowanie z drogami, z ulicami czy z drogami lokalnymi, ale takie rozwiązanie jest niezbędne dla miasta i rzeczywiście już chciałbym, żeby Poznań był następnym miastem, które taką obwodnicę pełną będzie miało. Jeremie Rychlewski, Politechnika Poznańska, ale również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Jeremi, czy uważasz, iż to, że w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Szczecinie drogę buduje się z pieniędzy publicznych, to czy to jest logiczne, że w Poznaniu również obwodnicę ma budować samorząd? Co o tym sądzisz? Jest to mało logiczne z następujących przyczyn. Po pierwsze, ta droga będzie niewątpliwie miała charakter obronny, ponieważ przebiega bardzo blisko dużego poligonu w Biedrusku. Po drugie, jedną z istotnych zadań tej drogi byłoby przejęcie ruchu ciężarówek z drogi wojewódzkiej 196. Tu trzeba powiedzieć, że to jest pewien charakterystyczny ruch, ponieważ to jest droga prowadząca do bazy paliwowej w Rejowcu. W związku z czym mamy tam sporo ciężarówek z paliwem, czyli, co tu dużo mówić, ciężarówek z materiałami niebezpiecznymi. I te ciężarówki dzisiaj jadą przez tereny zurbanizowane, przez wsie, które w zasadzie są wielkości mniejszych miast, czyli Koziegłowy, Czerwona, potem wjeżdżają do Poznania. I rolą tej obwodnicy byłoby to, żeby te ciężarówki, które nie muszą wjeżdżać do Poznania, tudzież oczywiście obsługiwać stacje benzynowe w tych wymienionych miejscowościach, żeby te ciężarówki mogły ominąć, pojechać właśnie obwodnicą. Dlatego moim zdaniem ta droga powinna być drogą krajową. Spełnia pod tym względem zapisy ustawy o drogach publicznych, które drogi powinny być drogami krajowymi, spełnia lepiej niż część dróg, które drogami krajowymi rzeczywiście są. Z tego powodu nawet nie powinna być wojewódzka, tylko powinna być drogą krajową. Jeżeli chodzi o Poznań, to rzeczywiście tutaj jest może brak takiego nacisku, ale może również spieranie się dwóch koncepcji, ponieważ tutaj mówimy o tak zwanej czwartej ramie, czyli z natury rzeczy czwartej obwodnicy. Poznań oryginalnie miał koncepcję 3 obwodnic, gdzie ta trzecia obwodnica miała mieć klasę drogi ekspresowej, przebiegać przez teren miasta i decyzją polityczną zdecydowano, że ta droga nie będzie budowana w tym miejscu, gdzie ma być ta trzecia obwodnica, tylko że zostanie zbudowana nieplanowana wcześniej. Dlaczego nieplanowana? Bo nie wychodziła efektywnie 4. obwodnica. Decyzja była swoją drogą taka zrobiona pobieżnie, bez sprawdzenia konsekwencji i pomimo tego, że między decyzją a potem realizacją tej drogi minęło dużo czasu, no to ta obwodnice Poznania, które są, czyli S11 przede wszystkim, no widać właśnie wady takiego nieprzygotowania zmienionej koncepcji. Natomiast w Poznaniu nadal jest takie dążenie, żeby może zbudować tą 3. obwodnicę i w tym kontekście naturalną koleją rzeczy nie ma nacisku na to, żeby 4. obwodnica powstała. To miałoby sens, gdyby miasto dostosowało się z kolei do tego, że już mamy fragmenty tej 4. obwodnicy, duże fragmenty, ponieważ budowa 4. obwodnicy wyeliminowała pewne drogi, które kiedyś miały być krajowym podłączeniem do 3. obwodnicy.
Iromie, w jakim przekroju według Ciebie ta droga powinna powstać? Ja bym oczekiwał takiej właśnie realizacji, można powiedzieć, że docelowo, czyli jeżeli by to była taka kwestia, że na razie budujemy fragment tej drogi i budujemy ją tak, żeby łatwo było ją na przykład dobudować wiadukty, ale na razie tych wiaduktów jeszcze nie mamy. Mamy na przykład węzły typu Karo, które pozwalają łatwo przejechać właśnie w jednym poziomie. No to w takiej sytuacji bym to dopuścił. No, etapowanie jak najbardziej. Natomiast docelowo bym wolał jednak to widzieć w standardzie najchętniej drogi ekspresowej, ale klasa GP też mogłaby moim zdaniem tutaj zagrać, zwłaszcza że to już byłby taki pomocniczy łącznik między drogami ekspresowymi, raczej właśnie z rozwiązaniami dwupoziomowymi, bo no tutaj chcielibyśmy, żeby to odciążyło południowy odcinek autostrady, gdzie powiedzmy sobie, no może kolejną rzecz, jeżeli chodzi o odporność naszej sieci drogowej. Jest odcinek poznańskiej autostrady, to jest odcinek, gdzie łączą się 3 drogi krajowe, numer 2, 5 i 11, czyli po numerach widać, że ważne drogi. I takiej sytuacji, żebyśmy mieli pokrycie się 3 dróg, to znalazłem dopiero na obwodnicy Lublina. W Warszawie w jednym miejscu między węzłami Opacz i Konatopa jest S2, S7 i S8 i w Lublinie jest S12, 17, 19. Tak, przy czym Warszawa no, ma plany, żeby to rozdzielić. Druga sprawa, w Warszawie mamy drogi alternatywne. W Poznaniu mieliśmy sytuacje takie, gdzie jeżeli się coś zdarzyło na właśnie tym krytycznym odcinku autostrady, no to po prostu ruch się przenosił na ulice miejskie i ważne arterie miejskie po prostu stały. I z tego powodu uważam też, że Poznań potrzebuje ze względów na odporność sieci rozwiązania północno-wschodniego. Takiego, które byłoby w stanie w razie czego przejąć ten ruch, który idzie dzisiaj autostradą. Przejąć oczywiście w gorszej jakości, na mniejszej prędkości, ale być w stanie tutaj zaradzić takim problemom. Tam mamy węzeł Poznań Północ, potem węzeł Suchy Las, gdzie by się ta droga oddzielała, nasza obwodnica, od dawnej drogi 11 prowadzącej do Poznania. No ale potem jest jeszcze jedno takie strategiczne miejsce, mianowicie wysypisko śmieci, czyli duży ruch ciężarówek i tutaj na przykład byłby zysk dla Poznania, ponieważ te ciężarówki mogłyby też korzystać właśnie z tej drogi obwodowej, zamiast jechać znowu przez ulice, które są wąskie, które są sklasyfikowane jako lokalne, czyli nie powinny prowadzić dużego ruchu ciężarówek, a prowadzą. Czyli tutaj też tylko należałoby przy tym wysypisku zaprojektować możliwość zjazdu. Wracając już teraz właśnie do tych 3 wariantów, to by trzeba było się tutaj przyjrzeć również pewnym parametrom, również konfliktom społecznym, ponieważ wszystkie te warianty mają swoje zalety. No, jeżeli mówimy o takim wariancie najbliżej Poznania, czyli idącym przecinającym drogę numer 92 w węźle Paczkowo i dojeżdżającym do węzła Kleszczewo, to jest układ taki ukierunkowany jako taka alternatywa drogi ekspresowej numer 11. To rzeczywiście wtedy będzie alternatywnym przebiegiem tej drogi. To tworzy taką najbliższą obwodnicę Poznania i co może też będzie bardzo ważne, ten przebieg przebiega bardzo blisko centrum logistycznego Klip. A to jest silnie rozwijające się centrum logistyczne, które ma naprawdę dobre połączenie kolejowe, no ale właśnie samochodowo jest podłączone tylko do drogi krajowej numer 92 w klasie głównej ruchu przyspieszonego, więc tutaj poprowadzenie, no może na tym odcinku właśnie ekspresowej by jeszcze wzmocniło to centrum logistyczne, a oczywiście również odciążyło mniej ważne drogi od intensywnego ruchu ciężarówek. Drugi wariant jest taki może chyba najmniej korzystny, ten środkowy, ponieważ no, trafia we wspomnianą drogę 92 i potem nią trzeba byłoby kawałek podjechać do drogi S5. Natomiast no, trzeci wariant, czyli ten najbardziej północny, on jest chyba, może być podobnej długości jak ten drugi. Oba są krótsze od pierwszego. I on by tak bardziej kierował nas na Gniezno, czyli dawałby właśnie taki układ obwodowy bardziej
na kierunku wschodnim. Nie tak bardzo do autostrady i na południe, tylko bardziej na kierunek wschodni, co też miałoby swoje zalety. Także chyba byłbym za wariantem, który nazwałem pierwszym, czyli tym najdłuższym, kierującym na węzeł Kleszczewo, ale nie wykluczałbym na pewno tych dwóch pozostałych wariantów. Tu trzeba by było to dokładnie sprawdzić parametrycznie, bo każdy z nich ma istotne zalety. Również mamy tereny cenne przyrodniczo i to jest pewna kwestia niewątpliwie do rozwiązania, ponieważ przechodzimy tutaj przez teren Puszczy Zielonki, który jest takim bardzo ważnym terenem zielonym dla Poznania i no tak jak mówiliśmy sobie o tunelu pod Odrą, no to tutaj byłaby kwestia, czy nie byłoby potrzeba właśnie takiego fragmentu tunelu, nie ze względów wysokościowych, tylko właśnie ze względów przyrodniczo-społecznych nawet, żeby ta droga rozetnie Puszczę Zielonkę, ale żeby to rozcięcie nie było takie bardzo brutalne. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o planowanej północno-wschodniej obwodnicy oraz czy uważacie, że ta trasa w ogóle powstanie. W drugiej części materiału, która pojawi się niebawem, będą wywiady z kolejnymi ciekawymi osobami. Pozdrawiam, Radek.